Są takie miejsca w Chorwacji, które wszyscy znają, ale są też miejsca, które nie krzyczą z folderów turystycznych. Witaj na Pelješacu. A jeśli oglądałeś pierwszą część, to już wiesz jedno. Pelješac nie jest dla turystów statystów. No to co? Gotowy na drugą rundę po Pelješacu bez klapek? Ale Pelješac to nie tylko morze, plaże i kamienne miasteczka. Nad tym wszystkim góruje potężny masyw, który przypomina, że ten półwysep ma też dziką, surową stronę. Ruszamy więc tam, gdzie kończy się spacer z kawą, a zaczyna prawdziwe wyzwanie. Na górę Świętego Eliasza, na dach Pelješaca, Sveti Ilija, czyli górę Świętego Eliasza. To nie jest zwykły punkt widokowy. To jest test. Startujesz prawie z poziomu morza, a kończysz na 961 metrach. I po drodze bardzo szybko zrozumiesz, że Pelješac potrafi być bezlitosny. Ścieżka jest stroma, kamienista, pełna słońca. Nie ma tu miejsca na lekceważenie trasy. Dlatego najważniejszy trik brzmi: wyjdź wcześnie. Najlepiej około 5 rano. Wiem, brzmi brutalnie, ale uwierz mi, kiedy słońce zacznie wschodzić, a ty będziesz już wysoko nad wybrzeżem, zrozumiesz, że było warto. Na tej trasie każdy krok przypomina, że góry nad Adriatykiem nie są dekoracją. One są prawdziwe, surowe, ostre, piękne i wymagające. Im wyżej wchodzisz, tym bardziej zmienia się perspektywa. To jeden z tych momentów, kiedy człowiek przestaje mówić. Bo co tu powiedzieć? To jest widok, który porządkuje myśli. Dlatego teraz ruszamy do Julijany, na plażę Vučine. Julijana leży na południowym brzegu Pelješaca. Już sama droga w tę stronę ma w sobie coś spokojniejszego. Jakby półwysep po górskich emocjach nagle ściszał głos. Plaża Vučine jest schowana w gęstym sosnowym lesie. I to jest właśnie jej magia. Nie wchodzisz od razu na plażę, jak z parkingu przy wielkim kurorcie. Najpierw czujesz zapach żywicy, potem cień, potem między drzewami pojawia się woda. A ta woda ma kolor, dla którego warto było tu przyjechać. Przejrzystość, która sprawia, że patrzysz w dół i widzisz każdy kamień. Plaża jest drobno-kamienista, przyjemna i spokojna. Tutaj całym sobą usłyszysz cykady, poczujesz zapach lasu i schodzisz się w czystej wodzie Adriatyku. A jeśli sama plaża ci nie wystarcza, okolice Julijany mają jeszcze jedną warstwę. Podwodną. To rejon znany z jaskiń, ciekawych miejsc do nurkowania i podwodnego życia. Zejdź pod wodę, a zobaczysz zupełnie inny Pelješac. Ten cichy, przejrzysty świat pod powierzchnią Adriatyku. I właśnie dlatego Vučine jest świetnym miejscem dla każdego. Dla tych, którzy chcą odpocząć, którzy chcą pływać, którzy chcą nurkować i dla tych, którzy po prostu potrzebują ciszy. Pelješac ma jeszcze jeden smak, którego nie da się pominąć. Po wodzie, górach i sosnowej plaży czas na coś, co od wieków buduje tożsamość tego półwyspu. Wino. I to nie byle jakie wino. Jedziemy do Trstenika, do miejsca z historią człowieka, który rozsławił chorwackie korzenie na świecie. Do winiarni Grgić. Trstenik to jedna z tych miejscowości, które wyglądają tak, jakby ktoś zaprojektował je do spokojnego siedzenia z kieliszkiem wina. Zatoka, kamienne domy, woda, łodzie i wzgórza, na których rosną winorośle. A właśnie tutaj znajduje się winiarnia Grgić. Mike Grgić to postać legenda. Człowiek, którego historia brzmi jak scenariusz filmu. Chorwat, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych i stał się jednym z najważniejszych nazwisk w świecie wina. To on był związany z winem, które pomogło pokonać Francuzów w słynnym ślepym teście. Dla świata winiarskiego to był moment przełomowy. Symboliczna chwila, w której okazało się, że wielkość nie należy tylko do starych potęg. A potem ta historia zatoczyła koło. Grgić wrócił do chorwackich korzeni, do ziemi, słońca i winorośli, które na Pelješacu mają wyjątkowy charakter. Winiarnia w Trsteniku jest elegancka, ale bez zadęcia. I to jest ważne, bo najlepsze miejsca nie muszą krzyczeć luksusem. One mają klasę spokojną. Siadasz na tarasie z widokiem na zatokę, przed tobą kieliszek wina, za tobą historia człowieka, który pokazał światu, że wielkie rzeczy mogą zaczynać się z małego miejsca. I nagle zrozumiesz, że na Pelješacu wino to nie tylko alkohol. To krajobraz w kieliszku. Słońce, kamień, sól niesiona z morza. Praca ludzi, którzy od pokoleń wiedzą, jak rozmawiać z tą ziemią. W takim miejscu nie pije się szybko. Tu się smakuje.
Bierzesz łyk i czujesz, że ta część Chorwacji ma duszę. Ale Pelješac to nie tylko eleganckie trasy z widokiem na zatokę. Jedziemy do Kuny Pelješkiej. Kuna Pelješka pokazuje zupełnie inny Pelješac. Tu nie przyjeżdżasz dla plaży, nie przyjeżdżasz dla kąpieli. Tu przyjeżdżasz po smak. To miejsce w głębi półwyspu, gdzie czuć surową ziemię, tradycję i pasterski charakter Dalmacji. Są osły, kamienne zabudowania, cisza. Kuna słynie z dobrej jagnięciny. Tu chodzi o jakość produktu. Ogień, czas i smak. Polecam konobę Antunowicz. To jest miejsce, w którym nie zamawiasz przypadkowego obiadu. Tu najlepiej wejść w lokalny rytm. Peka z koźliny albo jagnięciny. Domowe sery, oliwa, wino. Proste składniki, które razem tworzą coś, czego nie da się podrobić w restauracji przy głównej promenadzie. Peka to nie jest szybkie danie. To jest cierpliwość. Mięso pieczone pod żeliwną pokrywą, w ogniu, powoli, aż robi się miękkie, soczyste i pełne aromatu. A do tego postóp, wino z winogron, które dojrzewają w wyjątkowych warunkach. W kieliszku masz koncentrację, ciepło, kamień, słońce i morze. Esencją Pelješaca. Kuna Pelješka jest ważna, bo przypomina, że ten półwysep nie żyje tylko z widoków. On żyje z ziemi, zwierząt, winorośli, oliwek i ludzi, którzy potrafią w prostych rzeczy zrobić coś wyjątkowego. Po takim posiłku i winie Pelješac zaczyna smakować inaczej. Już nie tylko jako cel wakacyjny, ale jako miejsce, w którym ludzie żyją od pokoleń. Znają swoje rodziny, swoje winnice, swoje drogi i swoje historie. Dlatego na koniec tej trasy jedziemy do centrum półwyspu, do Janiny, miejsca, które nie próbuje być atrakcją. I właśnie dlatego nią jest. Janina to serce Pelješaca. Nie dlatego, że ma największe plaże. Nie dlatego, że stoi tu najbardziej znany zabytek. Wręcz przeciwnie. Janina jest ważna właśnie dlatego, że jest normalna. Mały rynek, stary kościół, kamienne domy, ludzie, którzy znają się od pokoleń. Ten spokojny rytm miejscowości, w której nikt nie musi niczego udowadniać. Janina nie gra roli, nie udaje, nie robi spektaklu. Ona po prostu jest. Przypomina, że Pelješac to nie tylko widoki. To ludzie, domy, wino, kamień, morze i ten dziwny spokój, który zostaje w człowieku długo po powrocie z wakacji. I właśnie taka jest jedna z wielu twarzy Pelješaca, którą chciałam Ci dzisiaj pokazać. Nie ta najłatwiejsza, nie ta najbardziej oczywista, tylko to prawdziwsza. Pelješac z kamienia, z gór, z ciszy, ze zmęczonych nóg. W następnym odcinku pokażę Ci jeszcze inną twarz Pelješaca. Bardziej morską, bardziej kapitańską, bardziej ukrytą między zatokami, kamiennymi schodkami i domami dawnych wilków morskich. Jeśli ten odcinek pokazał Ci Pelješac, jakiego nie znałeś, zostaw łapkę. A w następnym odcinku wracamy nad morze. Tam Pelješac pokaże, że najpiękniejsze plaże są ukryte i dostępne tylko dla poszukiwaczy przygód. Widzimy się na kolejnym szlaku, jak zawsze bez klapek.